Pierwszym ulepszeniem będzie zmienienie sposobu generowania embeddingów z modelu na model, który jest specjalnie do tego przeznaczony. Czyli na początek chcemy, aby czat przepisał naszą funkcję getEmbedding, tak aby korzystała z dedykowanego modelu embeddingów. W tym przypadku będzie to wykorzystanie Sentence Transformers oraz modelu E5 Base wersja 2. Natomiast nasz model Llama ma być użyty tylko jako model generacyjny. Aby wprowadzić wszystkie nasze poprawki, również musimy robić to krok po kroku, dlatego na początek podamy dotychczasowe funkcje, które chcemy, aby zostały przerobione w pierwszej kolejności. Czyli będzie to funkcja, która normalizuje embeddingi oraz funkcja getEmbeddingBatch. Musimy również zadbać o funkcję, która przebudowuje nasz indeks w zakresie wywołania funkcji getEmbedding. Kolejnym elementem do poprawy jest sposób generowania odpowiedzi. Chcemy, aby czat generował odpowiedzi strumieniowo, czyli tak jak wypisuje je na ekranie ChatGPT, czyli słowo za słowem, a nie od razu cały tekst naraz. W tym celu musimy zmodyfikować naszą funkcję chatWithLecture, w której to mamy wywołanie createChatCompletion. Ostatecznie dorobimy również historię naszego czatu. Chcemy, aby nasz czat przechowywał 3 ostatnie zapytania. Dlatego musimy przerobić funkcję chatWithLecture. To, co w pierwszej kolejności zostało zmodyfikowane w naszym kodzie, to import Sentence Transformers, czyli mechanizmu odpowiadającego za generowanie naszych embeddingów. Zrezygnujemy zatem z naszej instancji modelu, która odpowiadała za generowanie embeddingów i teraz przeniesiemy ją do naszego obiektu embedder, który będzie bazował na modelu E5 Base wersja 2. Zmieni się nasza funkcja getEmbeddingBatch, gdzie teraz embeddingi będą generowane przez Sentence Transformer, który sam już robi batching i optymalizację, dlatego też nie musimy normalizować wyniku, stąd nasza funkcja normalize llama embedding staje się niepotrzebna. I wersja kolejna, czyli funkcja getEmbedding, również wygeneruje nam już znormalizowane embeddingi. Przebudowa indeksu embeddingowego wymaga drobnej zmiany, a mianowicie tutaj w punkcie 2. Zmiana dotyczy odwoływania się do danych, które już są listą jednowymiarową i znormalizowaną, czyli tak naprawdę modyfikacja polega na dodawaniu do listy embeddingów tego, co zwróci nam funkcja getEmbedding. Najbardziej istotna zmiana dotyczy funkcji chatWithLecture, ponieważ tutaj przechowujemy po pierwsze historię naszego czatu. Ta historia będzie generowana dla każdego wykładu osobno i będzie zawierała 3 wpisy, tag historia oraz prompt użytkownika, a także odpowiedź asystenta generowanego przez czat. Cała wiadomość generowana do naszego czata będzie zawierała historię, prompt systemowy oraz prompt użytkownika. Tutaj mamy kod, który umożliwia naszemu modelowi językowemu generowania odpowiedzi w trybie streamingu. Istotnym parametrem jest tutaj parametr stream, który włącza tryb streamingu, czyli teraz model będzie wysyłał tokeny na bieżąco, zamiast czekać na całą odpowiedź. Kolejny etap to iteracja po streamie. Każdy element tej iteracji to fragment odpowiedzi, czyli tak zwany chunk.
Jeżeli mamy rzeczywiste tokeny w naszym kontencie, wówczas wyciągamy tekst i wyświetlamy token w terminalu, bez nowej linii. Ostatecznie dodajemy token do pełnej odpowiedzi, żeby mieć całą wiadomość po zakończeniu streamingu. Wprowadziliśmy tutaj jeszcze jedną optymalizację, a mianowicie konwertujemy wszystkie liczby zmiennoprzecinkowe do floatów 16-bitowych. Zmianę tą musimy wprowadzić w nagłówku funkcji getEmbeddingBatch, w miejscu, gdzie zwracamy embeddingi właśnie w tej funkcji, podobnie w funkcji getEmbedding, w nagłówku oraz w miejscu, gdzie zwracamy embedding. Również funkcja, która odbudowuje nasz indeks w miejscu, gdzie tworzymy naszą macierz członków, tu również konwertujemy ją do typu float 16. W ten sposób cała aplikacja będzie działała szybciej, a ponadto będzie zajmowała znacznie mniej RAM. Tak wygląda uruchomienie naszej aplikacji. Na początek dodajemy wykłady do bazy danych. Widzimy, że dodają się one dużo szybciej niż w wersji poprzedniej, czyli w tej, gdzie embeddingi były generowane przez model. Teraz rozmiar embeddingów to 768 zamiast 4096. Tak wygląda utworzona baza. Możemy teraz zadać pytanie do wszystkich wykładów. Od razu mamy informację, że wykład znaleziony to SI, czyli ten dotyczący sztucznej inteligencji, czyli model prawidłowo rozpoznał, w którym wykładzie jest informacja, której szukamy. A teraz widzimy, jak model w sposób strumieniowy generuje odpowiedź na zadane pytanie. Przetestujemy jeszcze mechanizm utrzymywania kontekstu rozmowy, czyli już bezpośrednio do tego wykładu zapytamy o coś, co wymaga zapamiętania historii rozmowy.